Rzadko poruszam na tym kanale sprawy dotyczące życia prywatnego, mojego życia prywatnego, bo oczywiście jest to kanał do nauki języka polskiego, na którym poruszam głównie sprawy związane z językiem polskim, a nie kanał lifestyle'owy, na którym opowiadam Wam o moim życiu osobistym. Jest jednak jedna rzecz, którą chciałabym się z Wami podzielić, która dotyczy w pewnym stopniu mojego życia prywatnego, ale przekłada się też na naukę języków. Nie wiem, czy wiecie, ale mniej więcej 4 miesiące temu urodziła mi się córka. Mówiłam o tym już na moim Patreonie, ale na moim kanale tutaj chyba jeszcze nigdy o tym nie wspomniałam. Swoją drogą muszę w końcu zrobić jakiś podcast o macierzyństwie, o tym, jak na przykład urlop macierzyński funkcjonuje w Polsce i też o różnych rzeczach, które dla mnie może były nowe, szokujące, o tym, jak ja przeżywam macierzyństwo. Dajcie mi znać w komentarzach, czy taki temat Was by interesował, bo mogę pomyśleć o stworzeniu takiego podcastu. Mimo że moja córka ma dopiero 4 miesiące, to jest jedna ważna rzecz, której już mnie nauczyła. Jest bardzo wiele rzeczy, których już mnie nauczyła, ale ta jedna szczególnie, którą chciałabym podzielić się z Wami, bo myślę, że jest też istotna w nauce języka obcego lub w nauce czegokolwiek. Ale o tym, jaka to rzecz, za chwilę. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Jeśli masz ochotę jeszcze bardziej zagłębić się w polski i uczyć się jeszcze więcej ze mną, to nie zapomnij, że transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku, jak i do wszystkich moich filmików i podcastów znajdziesz na Patreonie. Link do Patreona jest w opisie tego filmiku. I poza tym wstawiam tam też inne dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty, ale poza tym wstawiam tam też inne dodatkowe ćwiczenia. Mamy też grupę na WhatsAppie, spotkania grupowe, spotkania indywidualne, więc jest tam w czym wybierać i myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Link jest zawsze w opisie filmiku. Więc zapraszam Cię na Patreona, a my zaczynamy nasz dzisiejszy temat, który jest dosyć specyficznym tematem, bo nie dotyka żadnego problemu związanego z językiem polskim. Nie będzie raczej to niespodzianką dla Was, kiedy Wam powiem, że dzieci nabywają nowych umiejętności cały czas, że uczą się czegoś nieustannie. Szczególnie przez pierwszy rok życia, kiedy muszą nauczyć się, jak trzymać głowę, jak siadać, jak jeść, jak przekręcać się na bok, jak przewracać się z brzucha na plecy i z pleców na brzuch, jak odwracać głowę. Dla nas mogą to się wydawać małe rzeczy, takie, które nie wymagają większego wysiłku. Oczywiście, kiedy jesteśmy dorośli, to nawet nie zastanawiamy się, wykonując te czynności, te ruchy. Dla takich małych dzieci są to oczywiście wielkie wyzwania i sama widzę, kiedy moja córka jest na brzuszku, robimy ćwiczenia na brzuszku i potem jest tak strasznie zmęczona tym, że przekręcała się z brzuszka na plecki. Jest to więc dla takich małych dzieci duże wyzwanie. Jest tak dużo do nauki i czasem sobie myślę, że jeszcze tyle przed nią, przed takimi małymi dziećmi, które nie mają jeszcze roku, bo nie dość, że muszą nauczyć się właśnie tych wszystkich podstawowych ruchów, podstawowych czynności, to przecież przed nimi jeszcze nauka czytania, pisania, liczenia i tak dużo innych rzeczy, których jeszcze nie potrafią. I jest to też niesamowite, kiedy sobie uświadomimy, że my też się tego wszystkiego nauczyliśmy, że nie rodzimy się z tymi wszystkimi umiejętnościami już wrodzonymi, że musimy to wszystko przyswoić, że musimy się tego wszystkiego nauczyć. No dobra, wszystko fajnie, ale gdzie jest ten związek z językami? Pewnie się teraz zastanawiacie. Otóż obserwując moją córkę widzę, że uczy się jednej umiejętności w jednym czasie. Nigdy nie uczy się wszystkiego naraz.
Kiedy przekręca się na bok, to przekręca się tylko na bok, ale trochę jakby zapomina, czego nauczyła się wcześniej. Zapomina, że niedawno jeszcze przekręcała się z brzuszka na plecki i dobrze jej to wychodziło. Skoro teraz ćwiczy tę jedną umiejętność, to ćwiczy tylko ją i skupia się tylko na jednej rzeczy. Zawsze próbowałam udowodnić sobie, że mózg jest jakby stworzony do tak wielu rzeczy i jest zdolny do wszystkiego, że nie ma granic. Ale faktycznie musimy skoncentrować się na jednej rzeczy, na nauce jednej rzeczy. Zupełnie tak jak niemowlęta. Próbowałam uczyć się wielu języków naraz i oczywiście jest to możliwe, ale wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo cierpliwości. Kiedy uczycie się jednej zasady gramatycznej, to pamiętajcie, że dla mózgu jest to duże wyzwanie nauczyć się jednej rzeczy i przyswoić tę zasadę gramatyczną, więc to normalne, że w tym czasie nie będziecie pamiętać o innych zasadach gramatycznych. Często w języku jest tak, że kiedy mówimy, to pamiętamy o tym, żeby użyć jakiejś konkretnej zasady, ale zapominamy o tym, czego nauczyliśmy się wcześniej. Widzę to bardzo często na lekcjach języka polskiego, kiedy ktoś używa już właśnie, nie wiem, celownika, bo jest już na tym poziomie, ale zapomina, jak używało się narzędnika, czyli tej deklinacji, której zwykle uczymy się na samym początku, którą zwykle wprowadzamy na początku nauki języka polskiego. Podobnie jest z nauką słówek. Kiedy uczymy się nowych słówek, to zapominamy często tych słówek, których nauczyliśmy się już wcześniej. Musimy to powtarzać i w końcu opanujemy te wszystkie zasady, opanujemy te słowa, ale zajmuje to bardzo dużo czasu. Musimy w nauce wybierać też priorytety. Kiedy uczymy się języków, to wybierzmy ten jeden, który jest naszym priorytetem. Mówię to trochę sama do siebie, bo też uczę się wielu języków naraz. To taka szybka lekcja i szybkie przypomnienie takiej ważnej rzeczy, której ja sama nauczyłam się niedawno. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym myślicie i czy już zauważyliście może też to, o czym Wam powiedziałam, że uczymy się jednej rzeczy w jednym czasie. Czy stosujecie to w nauce języków? Dziękuję też przy okazji moim patronom, którzy wspierają ten projekt. Mam nadzieję, że Wy też będziecie chcieli powiększać tę naszą polską społeczność, która rozwija się cały czas. Jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co myślicie na ten temat, a ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa pa!